Czytam i działam. Lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Wyobraź sobie, że właśnie przyszła wypłata, najwyższa w Twoim życiu, a mimo to patrzysz na rachunki i czujesz znajome napięcie. Zarabiamy więcej, a jednak coraz częściej mamy wrażenie, że pieniądze żyją własnym życiem. I to właśnie jest największa pułapka naszych finansów. W tym odcinku rozłożymy na czynniki pierwsze psychologię pieniędzy. Dostaniesz konkretne małe kroki, które możesz wpleść w codzienność, żeby pieniądze przestały być źródłem stresu, a zaczęły być narzędziem do spokojnego życia. Część pierwsza. Dlaczego pieniądze to emocje, nie matematyka? W teorii wszystko się zgadza. Tu oszczędzę, tu zainwestuję, tu odłożę. Idealnie. A potem przychodzi realne życie. W pracy gorszy dzień. Szef marudzi, dziecko płacze, w sklepie widzisz promocję. Znajomi piszą, chodź wyskoczymy na miasto. I nagle logika znika. Dlaczego tak się dzieje? Bo pieniądze nie są tylko cyframi. Pieniądze to emocje w przebraniu. To historia Twojej rodziny. To rozmowy o końcu miesiąca. To pamięć o czasach, kiedy trzeba było zacisnąć pasa albo było dużo luzu. Jedna osoba czuje się bezpiecznie przy dużej kwocie na koncie. Inna woli inwestować. Jej pieniądze są w ciągłym ruchu. Jedna reaguje na ryzyko jak na piorun, druga jak na przygodę. I obie są przekonane, że są zdroworozsądkowe. Wyobraź sobie dwie osoby. Kasia dorastała w latach, kiedy jej rodzice złapali dobrą pracę. Raty były przewidywalne, a rozmowy o pieniądzach brzmiały: jak dobrze zaplanujemy, to pojedziemy na kolejne wakacje. W domu mówiło się o odkładaniu, o koncie oszczędnościowym, o tym, że pieniądz może pracować. I Piotr, on pamięta, jak rodzice liczyli grosze przy stole. Mówili, oby starczyło do pierwszego. Widział, jak jedna decyzja banku potrafi wywrócić cały dom do góry nogami. Dla niego inwestowanie brzmi podejrzanie, a bezpiecznie znaczy tu są moje pieniądze, widzę je. Kiedy dyskutują, co zrobić z nadwyżką z pensji, każdy ma gotowy plan. Kasia, wrzucamy w ETF-y, przecież trzeba myśleć o przyszłości. Piotr, daj spokój, lepiej mieć gotówkę, nigdy nie wiesz, co się stanie. To ma rację. Odpowiedź jest niewygodna. Oboje, bo każdy z nas patrzy na pieniądze przez swoje doświadczenia. Każdy widzi świat trochę inaczej. Jak można to rozwiązać? Pierwszy krok to świadomość. Nie nowy budżet. Usiądź z kartką i odpowiedz sobie na pytanie, jakie jest moje podejście do pieniędzy. Potem wprowadź prostą zasadę. Duże decyzje śpią. Ustal kwotę, która według Ciebie staje się dużym wydatkiem. Zero działania tego samego dnia. Zapisujesz, odkładasz na jutro. Emocje opadają, logika wraca. I trzecia rzecz. Stwórz budżet emocji. To mała stała kwota miesięcznie, tylko na zachcianki. Paradoksalnie, gdy dasz sobie na nie pozwolenie, jest ich mniej, bo nie kupujesz w panice, tylko wybierasz. Pieniądze są emocją, nie równaniem. Zanim zaczniesz liczyć procenty, przeanalizuj swoje reakcje. Część druga. Rola szczęścia, przypadku i niewidocznych czynników. Kiedy komuś się udaje, lubimy mówić dostał albo ukradł. Kiedy nam nie wychodzi, myślimy co ja robię źle. W finansach ogromny kawałek układanki to przypadek. Szczęście, czas, miejsce, ludzie, których spotykasz po drodze. Lata 60. Seattle, szkoła Lakeside. Jedno z nielicznych liceów w Stanach Zjednoczonych, które wtedy miało dostęp do komputera. Dla nastolatków to była magia. Prawie science fiction. 3 kolegów. Bill Gates, Paul Allen i Kent Evans. Wszyscy zdolni, wszyscy ambitni, wszyscy zakochani w programowaniu. Po lekcjach i w nocy wpisywali komendy, o których większość świata jeszcze nawet nie słyszała. Pewnego dnia stała się tragedia. 17-letni Kent Evans ginie podczas wspinaczki górskiej. Pozostała dwójka została założycielami jednej z największych firm na świecie, co uczyniło ich miliarderami. Wszyscy byli tak samo utalentowani. Wszyscy ciężko pracowali, ale jednemu zabrakło szczęścia. Gates sam przyznawał: jestem produktem niezwykłego szczęścia. Urodził się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim momencie. Trafił do szkoły z dostępem do technologii, której prawie nikt nie miał. Miał też szczęście, że żył wystarczająco długo, żeby to wykorzystać. W finansach jest podobnie. Nie widzimy tysięcy traderów, którzy zniknęli po dużej stracie. Widzimy tylko tych, którzy wygrali i zostali na okładkach. Nie słyszymy o 60% startupów, które miały dobry pomysł, ale zły moment.
to właśnie bilans przetrwania. Polecam też mój odcinek o tym, jak przestać się martwić i zacząć żyć. Widzimy tych, którzy przetrwali i myślimy, że reprezentują regułę, a zwycięzcy loterii, większość traci wszystko w kilka lat, tylko dlatego, że dostali wynik bez wieloletniej pracy. Przestań porównywać swoje życie do ekstremów. Patrzymy na ludzi, którzy wystrzelili, jakby ich droga była planem do skopiowania. Ktoś kupił jedną kryptowalutę dla żartu i zarobił fortunę, ale to jak patrzenie na osobę, która wygrała w totka. Nie ma żadnej instrukcji, którą możesz bezpiecznie powtórzyć. Zamiast pytać, dlaczego nie mam tak jak on, zapytaj, czy chciałbym zamienić się z nim na całą drogę, a nie tylko na efekt. Tu świetnie działa analogia olimpijczyka. Widzisz medal, podium, uśmiech, ale czy chciałbyś zamienić się także na 5:30 rano codziennie? Przez 12 lat, kontuzje, ryzyko, że 1/100 sekundy przekreśli cały sezon, z efektu łatwo się zachwycić. Z drogi znacznie trudniej. Kiedy analizujesz swoje wyniki finansowe, pytaj, czy decyzja, którą wtedy podjąłem, była rozsądna przy informacjach, które miałem? To ważne, bo po czasie wszystko wygląda na oczywiste. Kiedy dziś patrzysz na bessę z ubiegłych lat, łatwo pomyśleć, trzeba było kupować. Ale wtedy nagłówki krzyczały o globalnych kryzysach, zwolnieniach i końcu rynku. Jeśli w tamtym momencie Twoja decyzja była rozsądna, dopasowana do Twojego ryzyka, to była dobra decyzja. Codziennie zadawaj sobie pytanie: gdzie dziś mogę wystawić się na próbę, żeby szczęście miało szansę mnie znaleźć? Jedna wysłana wiadomość, jedno CV, jeden telefon, jedno zapytanie o współpracę, jeden mały zakup edukacyjny. Szczęście przychodzi do tych, którzy są w ruchu, nie do tych, którzy czekają, aż ktoś ich znajdzie. Szczęście i ryzyko są niewidzialne, ale realne. Twoim zadaniem nie jest kontrola losu, tylko świadome zwiększanie liczby mądrych prób. Część 3. Ekspozycja na próby równa się warunek szczęścia. Dużo osób mówi, czekam na swoją szansę, czekają na lepszy rynek, idealny moment, odpowiednią okazję. Ale czy szansa ma Twój adres? Jeśli siedzisz w miejscu, to nawet najlepsza okazja może przejść obok Ciebie niezauważona. Wyobraź sobie inwestora, który kupuje 100 różnych akcji. Większość to przeciętniaki. Kilka spadnie, ale kilka zrobi ogromny wynik. Albo przedsiębiorcę, który zakłada kolejne firmy. Pierwsza nie wypala, druga ledwo ciągnie, trzecia zarabia na czynsz, czwarta wybucha jak rakieta. Z boku mówimy, ale miał szczęście, że wstrzelił się w temat. W środku widać co innego. Lata prób, poprawiania, dokładania kolejnych starań. Podobnie z pracownikami. Jedna osoba wysyła CV raz na 2 lata, druga co tydzień rozsyła jedną wiadomość networkingową, czasem bez oczekiwań. Po roku pierwsza dalej czeka na okazję, druga miała szansę, bo ktoś ją zauważył. Szczęście jest jak deszcz. Nie masz wpływu, kiedy spadnie, ale możesz wyjść z domu z parasolem, a nie siedzieć przy zasłoniętych roletach. Matematyka jest brutalnie prosta. Im więcej rozsądnych prób, tym większa szansa, że trafisz na coś, co zmieni Twoją ścieżkę. Nie musisz wygrywać często. Wystarczy, że wygrasz raz, a porządnie. Wybierz jeden dzień w tygodniu i nazwij go dniem prób. W ten dzień robisz jedną rzecz, która ma potencjał zmienić przyszłość. Wysyłasz propozycję współpracy. Wstawiasz swój pierwszy wpis na bloga. Testujesz nowy sposób zarabiania. Ustal sobie limit. Jedna próba nie może zrujnować budżetu. Ryzyko ma być odczuwalne, ale nie zabójcze. Nie trafisz na okazję, jeśli nie będziesz strzelać. Ruch plus powtarzalność plus małe ryzyko równa się realna rosnąca szansa na szczęście. Część 4. Potęga procentu składanego. Chcemy efektu wow. Szybkich zwrotów. Historii w stylu w rok podwoiłem majątek, a procent składany ma inną osobowość. Działa jak roślina. Przez długi czas wydaje się, że nic się nie dzieje, a potem nagle patrzysz wstecz i myślisz, kiedy to tak urosło. O Warrenie Buffetcie napisano tysiące artykułów. Geniusz, instynkt, wybór spółek. Ponad 80% jego majątku powstało po 50. Co do tego doprowadziło? Nie tylko to, że inwestował mądrze, klucz, że inwestował bardzo długo. Szukał wystarczająco dobrych okazji, które da się utrzymać przez dziesiątki lat. Teraz postaw obok niego kogoś, kto ma podobny talent, ale zaczyna w wieku 35 lat i kończy przy 60. Ten ktoś
też będzie dobry, ale nie będzie miał z tyłu głowy 50 lat procentu składanego. Zacznij od małych kwot, nawet 100 zł miesięcznie. Zrób z tego automatyczny przelew. Nie panikuj przy spadkach. Zamiast pytać, ile straciłem, zapytaj, czy mój proces ma sens w perspektywie 10-20 lat. Myśl jak ogrodnik. Twoje pieniądze to nasiona. Najpierw ziemia wygląda pusto, ale jeśli co miesiąc coś dosypujesz i nie przekopujesz wszystkiego w panice, po latach masz las. Twoja supermoc to cierpliwość. Zajrzyj też do mojego odcinka o najbogatszym człowieku w Babilonie. To świetny przykład, jak małe decyzje naprawdę budują majątek. Część 5. Różne podejścia do ryzyka. Ile razy słyszałeś, jak możesz trzymać tyle w gotówce? Albo jak możesz pakować oszczędności w akcje? Przecież to ruletka. Oceniamy innych przez własny filtr. Jakby ryzyko było czymś obiektywnym, ale ono takie nie jest. Wyobraź sobie dwie osoby. Każda ma 50 000 złotych. Maciek. Miał spokojne dzieciństwo, stałe dochody w rodzinie, żadnych spektakularnych kryzysów. Kiedy słyszy strata 20%, myśli, no trudno, odbije. Kinga. Widziała, jak jej rodzina traci mieszkanie przez kredyt we frankach. Dla niej strata 20% to flashback. Nieprzespane noce, kłótnie, wstyd. Czy to znaczy, że Maciek jest mądrzejszy, a Kinga to panikara? Nie. To znaczy, że mają inne życiowe linijki do mierzenia ryzyka. Ustal swój limit bólu. Zadaj sobie uczciwe pytanie. Jaka strata procentowa sprawi, że przestanę spać? 10%, 20%, 30%? Zbuduj portfel od tej granicy w dół, nie od internetowych tabelek w górę. Kiedy kusi Cię, żeby skopiować czyjąś strategię, zadaj jedno pytanie. Czy ta osoba ma taki sam charakter, zobowiązania, rodzinę, dochody jak ja? Jeśli nie, to ich plan nie jest Twoim planem. Ryzyko to nie jest liczba z broszury. Twój plan ma się dostosować do Ciebie, a nie Ty do planu. Część 6. Wolność jako najważniejsza waluta. Czasem wkręcamy się w wyścig. Więcej zarabiać, więcej odkładać, więcej mieć. Ale zatrzymaj się na chwilę i zapytaj, po co? Po co Ci te pieniądze? Na co tak naprawdę je chcesz? Najczęstsza odpowiedź, kiedy zedrzesz wszystkie warstwy brzmi: chcę mieć wpływ na to, jak wygląda mój dzień. Mieć wybór, móc powiedzieć: dzisiaj zaczynam później, dzisiaj mam wolne popołudnie, dzisiaj nie muszę brać tego dodatkowego zlecenia. Weźmy dwie osoby zarabiające po 12 000 złotych miesięcznie. Jedna jest zatrudniona w korporacji. Praca od 8 do 18. Wieczne, możesz zostać chwilę dłużej. Wakacje planowane z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. A i tak nie zawsze da się je wykorzystać. Druga prowadzi własną małą firmę. Nie zarabia więcej, ale ma elastyczny grafik. W poniedziałek może zacząć o 10, bo rano idzie pobiegać. W środę robi wolne popołudnie z dzieckiem. W piątek pracuje dłużej, bo lubi. To jest bogatszy. Na papierze tak samo. W życiu różnica jest ogromna. Spójrz na każdy wydatek jak na wymianę. Ile czasu mi to zabiera? Jeśli dodatkowy leasing oznacza 2 soboty w miesiącu więcej w pracy, czy naprawdę tego chcesz? Wprowadź zasadę. Nie biorę zleceń, które poprawiają liczby, ale psują mój kalendarz. Przynajmniej kilka w roku odrzuć świadomie, żeby przypomnieć sobie, że to Ty decydujesz. Najważniejszą walutą nie są banknoty, jest nią Twój czas. Pieniądze są tylko sposobem, żeby go odzyskać. Część 7. Oszczędzanie i umiarkowanie. W głowie mamy obraz. Jak będę zarabiać naprawdę dużo, wtedy wreszcie odetchnę. Ale w praktyce często ważniejsze od wysokości dochodu jest to, ile z niego zostaje. Przytoczę teraz dwie historie. Pierwsza. Ronald Reed, woźny i pracownik stacji benzynowej. Żył skromnie, naprawiał samochody, zamiatał podłogi, rąbał drewno na opał. Kupił mały dom i mieszkał w nim całe życie. Gdy zmarł w wieku 92 lat, okazało się, że zostawił po sobie majątek przekraczający $8 milionów. Zwykły człowiek, niezwykły efekt. Odkładał niewielkie kwoty, zainwestował je spokojnie i czekał. A jeśli chcesz przełożyć dzisiejsze lekcje na codzienność, włącz omówienie książki Atomowe nawyki. Druga to historia Richarda Fascona, menadżer z Harvardem. Wysoka pozycja w Merrill Lynch, duże pieniądze, wielkie domy, ogromne kredyty. Gdy nadeszła recesja, wszystko się posypało. Majątek zniknął szybciej niż powstał. 2 mężczyzn, 2 światy. Różnica nie w zarobkach, w marginesie bezpieczeństwa.
Zbuduj swój bufor 3 poziomów. Mini poduszka 1000–2000 zł na drobiazgi i awarie. Poduszka bezpieczeństwa 3, 6, 12 miesięcznych kosztów życia. Każdą podwyżkę dziel na 3 części. 25% na oszczędności, 25% na inwestycje, 50% na poprawę komfortu życia. Dzięki temu rośniesz, ale nie spalasz wszystkiego na bieżąco. Traktuj oszczędzanie jak abonament na spokój, stałe zlecenie, nie heroiczny zryw. Bogactwo to nie to, co widać, to to, czego nie wydajesz. Margines bezpieczeństwa to twoje ciche superubezpieczenie. Część 8. Nigdy nie ryzykuj wszystkiego. Kultura all-in kusi. Postawię wszystko na jedną kartę. Wyjdzie albo nie. Na filmach brzmi epicko. W prawdziwym życiu często kończy się bardzo szybko z odwrotnym skutkiem niż oczekiwano. Pomyśl o ludziach, którzy wygrywają w loterii ogromne kwoty i po kilku latach są bardziej zadłużeni niż przed wygraną. Byli gwiazdami sportu z milionowymi kontraktami, a po karierze nie mają nic. Zarobili fortunę na 1–2 świetnych inwestycjach, po czym wpadli w przekonanie, że zawsze mają rację i jedna zła decyzja wyczyściła konto. Jaki jest wspólny mianownik? Brak miejsca na błąd. W psychologii pieniędzy powraca jeden motyw. Nie potrzebujesz strategii, która działa zawsze. Potrzebujesz strategii, która cię nie zabije, gdy się pomylisz. Zaprojektuj swoje finanse jak ktoś, kto wie, że się kiedyś pomyli, bo pomylisz się na pewno, tak jak wszyscy. Rynek zrobi coś dziwnego, praca zmieni kierunek, życie cię zaskoczy. Żadna pojedyncza inwestycja nie może stanowić większej części twojego majątku. Jeśli 60–70% twoich pieniędzy leży w jednym projekcie, to nie inwestujesz, tylko grasz hazardowo. Pomyśl o tym jak o drzewie. Jedna gałąź nie może dźwigać całego ciężaru, bo kiedy się złamie, wszystko leci razem z nią. Nie podpieraj codziennych wydatków kredytem, licząc, że dostaniesz awans i od razu go spłacisz. To tak, jakbyś chciał wynająć o wiele droższe mieszkanie, zanim w ogóle dowiesz się, że dostaniesz podwyżkę. A jeśli awansu nie będzie, jeśli zmienią się warunki, jeśli budżet firmy się skruszy, codzienne życie oparte na przyszłych obietnicach jest jak chodzenie po lodzie, który wygląda stabilnie, dopóki nie pęknie. Stwórz fundusz na błędy, małą kwotę tylko na to, żebyś mógł spróbować czegoś nowego bez stresu. To może być 50, 100 albo 200 zł miesięcznie, odkładane na eksperymenty. Kup kurs, przetestuj małe narzędzie, wypróbuj nowy sposób zarobku. Ten fundusz to twoja zgoda na popełnianie błędów bez poczucia winy, bo błąd za 50 zł to nauka, a nie błąd za większe pieniądze. Zapisz prosty protokół awaryjny. Jeśli mój portfel spadnie o x%, nie panikuję. Najpierw sprawdzam, czy zmieniły się fundamenty, czy tylko emocje rynku. Celem nie jest wygrać spektakularnie i równie spektakularnie upaść. Celem jest nie wypaść z gry. Miejsce na błąd to twoja najlepsza polisa. Część 9. Tworzenie własnego planu finansowego. Wiesz, jaki jest największy błąd, jaki popełniamy? Kopiujemy strategię innych ludzi. On w to inwestuje, też tak zrobię. Dlatego zaczniesz inwestować na dźwigni we wszystkie surowce świata. Ona ma taki styl życia. To znaczy, że ja też powinnam. Zdobywanie bogactwa to inny zestaw cech niż utrzymywanie bogactwa. Żeby się wzbogacić, często potrzebujesz odwagi, czasem ryzyka, wiary w siebie. Ale żeby ten majątek utrzymać, potrzebujesz czegoś zupełnie innego. Pokory, cierpliwości, umiejętności unikania katastrofalnych błędów. Dlatego nie każdy genialny biznesmen będzie dobrym strażnikiem własnego majątku. I odwrotnie. Nazwij sensowny cel. Zamiast chcę być bogaty, zapisz chcę odkładać 15% dochodu miesięcznie i mieć 2 wolne popołudnia tygodniowo. Zasady na lodówkę. Duże decyzje finansowe śpią 24 godziny. Nie ruszam poduszki bezpieczeństwa. Nie zmieniam strategii tylko dlatego, że rynek spadł. Rytuał 60 minut miesięcznie. Raz w miesiącu siadasz z notatnikiem. Sprawdzasz wydatki, patrzysz, czy trzymasz się planu, analizujesz swoje działania, inwestujesz, oszczędzasz, spłacasz zobowiązania z nadwyżek finansowych. Higiena informacyjna, mniej newsów z giełdy, więcej własnych zasad, maksymalnie kilka zaufanych źródeł zamiast scrollowania w panice. Plan B i C. Jeśli tracę pracę, tnę koszty o x%. Sięgam po bufor, zaczynam szukać nowych źródeł dochodu. Jeśli rynek spada o x%, nie sprzedaję w panice,
tylko dokładam według planu. Kryterium snu. Jeśli nie możesz zmrużyć oka przez swój portfel, to nie ty jesteś problemem. Problemem jest strategia, która nie pasuje do twojej psychiki. Zmień ją na łagodniejszą. Najlepszy plan finansowy to nie ten, który wygląda imponująco w prezentacji. To ten, który jesteś w stanie stosować spokojnie przez wiele lat. Pieniądze to emocje, historia i nawyki, a nie tylko liczby. Szczęście, ryzyko, procent składany i margines bezpieczeństwa działają przez lata, nie przez dni. Najważniejsze jest to, by stworzyć plan, który pasuje do ciebie i daje ci spokój, a nie stres. Jaki jeden mały krok finansowy możesz zrobić jeszcze dziś? Napisz w komentarzu. Jeśli chcesz co tydzień poznawać książki, które pomagają poprawiać twoją codzienność, zasubskrybuj kanał. Dzięki temu będziemy przesuwać się o mały krok razem.